Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Jednym z takich, bym powiedział, większych plusów posiadania kanału, który tak jak mój jest całkiem duży po wielu latach, jest to, że dostaję dosyć dużo wiadomości, w których są pytania, obserwacje różnego rodzaju dotyczące własnego zdrowia, interwencji medycznych czy dietetycznych, które ktoś stosował. I dzisiaj chciałbym omówić jedną z takich wiadomości, jednocześnie opisując trochę szerzej zjawisko, które zachodzi w tym mailu. O co chodzi? Za sekundkę wyjaśnię, ale zacznijmy od tej wiadomości, żeby było jasność a propos tego, o czym mówimy. Natrafiłem na pański materiał na kanale YouTube. Mam 67 lat i właśnie zacząłem wczoraj radioterapię uzupełniającą po prostatektomii, czyli usunięciu prostaty 3 miesiące temu. Materiał, o którym jest mowa, to jest melatonina versus nowotwory, gdzie pokazywałem, i zaraz dla jasności wrócę do tego materiału troszeczkę, że spożywanie melatoniny przed chemioterapią i radioterapią poprzedniego dnia wieczorem w ilości najczęściej w okolicy 20 mg jest w stanie bardzo znacząco wpływać na m.in. zmniejszenie różnego rodzaju nieprzyjemnych efektów ubocznych tych konwencjonalnych terapii nowotworowych czy przeciwnowotworowych, jak właśnie chemio czy radioterapia. Ma trwać 4 tygodnie. Poniedziałek, piątek. Co by Pan zrobił na moim miejscu, jeśli chodzi o włączenie melatoniny? Bo ja się wciąż biję z myślami, a jak zapytałem mojego lekarza, radiologa, to był zdziwiony takim pomysłem. Bo gdyby tak było, że to jest skuteczne, to zapisywaliby to wszystkim pacjentom. I bądź tu mądry człowieku. I porozmawiamy sobie właśnie o byciu mądrym, ale tak naprawdę o tym radiologu, bo ten radiolog jest moim zdaniem fantastyczną reprezentacją, jest niejakim symbolem wielu lekarzy. Żeby jasne, nie wszystkich, to nie jest atak na lekarzy, to jest omówienie konkretnego zjawiska. I zjawisko to polega na tym, że bardzo często lekarze, wydaje mi się, że być może z powodu tego, że przez wiele jeszcze osób, chociaż COVID na pewno to zmienił, są odbierani jako autorytety, czują potrzebę, żeby mieć opinię na każdy temat. Nawet jeśli nie mają wiedzy na dany temat. Czyli innymi słowy jest to klasyczne, nie wiem, ale się wypowiem, bo pacjent oczekuje, że autorytet musi mieć koniecznie odpowiedź na każde pytanie. I to chciałbym właśnie dzisiaj omówić. Zacznijmy od tego, że radiolog dosyć mocno stwierdził, że jakby to działało, to byłoby stosowane. Czyli innymi słowy, dosyć mocno tutaj wybrzmiewa wątek, że melatonina generalnie i nowotwory to jest jakieś nowum, nic nie wiadomo na ten temat, badań nie ma. Więc ja zrobiłem sobie takie szybkie filtrowanie na PubMedzie, gdzie PubMed, żeby było jasne, też nie będzie mieć wszystkich badań, ale na pewno ma, większość badań dostępnych na różnego rodzaju tematy, szczególnie jeśli chodzi o literaturę anglojęzyczną. Więc sprawdziłem, ile jest publikacji o melatoninie i nowotworach, uwaga, tylko i wyłącznie od 2020 roku, czyli na przestrzeni poprzednich 6 lat. I doszliśmy do tego, że od 2020 roku zostało opublikowanych 1264 prace na temat melatoniny i nowotworów. Innymi słowy, to nie jest tak, że nie ma literatury. Jeszcze raz, był to człowiek, który stwierdził, że musi mieć potrzebę wypowiedzenia się na dany temat i była jakaś tam sugestia, że w ogóle melatonina i nowotwory to jest coś dziwnego, tak? To jest, nikt o tym nie pisze, to jest może jakaś medycyna alternatywna. Ja oczywiście nagrywałem już parę dobrych odcinków na temat melatoniny i nie bez powodu, bo uważam, że melatonina jest jednym z najciekawszych suplementów, jeśli chodzi o ochronę przed, nazwijmy to, ciężkimi różnego rodzaju terapiami. I powodem jest to, dla przypomnienia, że melatonina jest absolutnie wyjątkowym antyoksydantem. Po pierwsze jest jednym z najmocniejszych antyoksydatów, którymi dysponujemy. Jest antyoksydantem, który jest oczywiście w pełni rozpoznawany przez nasz system i jest antyoksydantem, który nie jest redukowany, to znaczy on po dezaktywacji, spełnieniu swojej funkcji, on nie może być redukowany, czyli reaktywowany. Melatonina po spełnieniu swojej funkcji po prostu znika, ale w momencie, w którym jest metabolizowana, melatonina, która sama, jeszcze raz, w sobie jest mocnym antyoksydantem, jest rozkładana na kolejne metabolity, które, uwaga, są również antyoksydantami, niektóre są nawet silniejszymi antyoksydantami. Między innymi jednym z takich antyoksydantów jest 6-sulfatoksymelatoninina. Innymi słowy, tak jak mówiłem, jest to absolutnie wyjątkowy, moim zdaniem, antyoksydant i też suplement, bo też nie ma praktycznie efektów ubocznych, nawet w większych dawkach.
Natomiast jakich efektów można się spodziewać, zanim przejdziemy do jakby samego tego zjawiska, które reprezentuje radiolog? Na kanale był odcinek a propos tego, że 100 mg, tak, 100 mg melatoniny podawanych przed badaniem tomografii komputerowej, gdzie, przypominam, to badanie produkuje dosyć znacznej ilości promieniowania jonizującego, które jest w stanie uszkadzać DNA. Jest to, można powiedzieć, skutek uboczny tego badania, natomiast nie jest to nic kontrowersyjnego. I pokazano, że 100 mg podawanych pacjentom właśnie przed takim badaniem jest w stanie istotnie, znacząco zmniejszyć ilość dwuniciowych uszkodzeń DNA mierzonych tym markerem gamma H2AX. Innymi słowy, nawet jeśli mamy tak mocny bodziec, taki stresor w postaci promieniowania jonizującego, melatonina jest w stanie pomóc. Ja wiem, że dla niektórych 100 mg to jest, panie, przecież to może po prostu wywoła narkolepsję, człowiek jak przybije gwoździa z miejsca. I tym osobom polecam wejść właśnie w ten odcinek, uporządkować komentarze od najnowszych i tam już jest sporo osób, które zaryzykowały i wzięły tę dawkę 100 mg przed badaniem. Niektóre osoby nawet pojechały z bliskimi na wszelki wypadek, jakby były zbyt cenne i no właśnie, to wydaje mi się, że te komentarze najlepiej obrazują, że wyobrażenie o melatoninie jest bardzo mylne. Tak, człowiek będzie trochę senny, to nie jest tak, że, jak mówiłem, przybije gwoździa czy odpadnie. Natomiast było z punktu widzenia oczywiście radioterapii i chemioterapii dużo ciekawsze badanie, które omawiałem z kolei w tym odcinku, gdzie pokazywałem, jak melatonina jest w stanie chronić przed różnego rodzaju skutkami ubocznymi tych terapii konwencjonalnych. Pozwolę sobie odczytać te najważniejsze informacje z abstraktu, żebyśmy wiedzieli, jak dużą różnicę może dać melatonina przed tymi zabiegami. Jeszcze raz przypomnę, większość dawek podawanych akurat w badaniach, które było częścią tej metaanalizy, bo te wyniki, które będę przytaczać, są właśnie wynikami metaanalizy. To było 20 mg wieczorem, czyli dzień przed sesją radioterapii albo chemioterapii. Melatonina była związana z większym odsetkiem całkowitych i częściowych remisji guza. Grupa kontrolna 16,5%, grupa melatoniny 32,6% remisji. Melatonina była też związana z wyższym jednorocznym przeżyciem. Grupa kontrolna 28,4%, grupa melatoniny 52,2%. To jest najważniejsze. Odnotowano mniej działań niepożądanych związanych z radio i chemioterapią. Małopłytkowość 19,7%. U osób, które nie brały melatoniny versus 2,2% u osób, które brały ją. Neurotoksyczność 15,2% u osób, które nie brały melatoniny, 2,5% u osób, które ją brały. Zmęczenie 49,1% u osób, które nie brały melatoniny, 17,2% u osób, które tą melatoninę brały. No i najciekawsza oczywiście część jest również taka, że melatonina najzwyczajniej w świecie nie wchodzi w żadne interakcje z i chemioterapią, i radioterapią. Innymi słowy, w najgorszym razie, nawet jeśli ktoś ma brak ufności a propos tego, czy zadziała, czy nie, to można powiedzieć, że statystycznie głupszym zakładem jest nie podjęcie suplementacji melatoniną, patrząc na te wyniki badań i zważywszy na to, że jeszcze raz efektów ubocznych i interakcji jest praktycznie brak. Natomiast mam nadzieję, że wyniki mówią dosyć mocno za siebie. Tak, to znaczy ta melatonina może być absolutnie szalenie skuteczna. Ja wielokrotnie właśnie pracując z pacjentami onkologicznymi jako część takiego zespołu, nazwijmy to, wprowadzałem melatoninę, lekarz się godził i następowały fantastyczne rzeczy. Między innymi klasykiem, jeśli chodzi o radioterapię, jest poparzenie przełyku. Jest potem albo bardzo utrudnione przełykanie, albo czasami nawet niemożliwe, bo człowiek musi się praktycznie papkami żywić. I miałem jedną taką pacjentkę, która miała strasznie poparzony przełyk i to było fascynujące, bo wystarczyły 3 dni brania melatoniny, aby ten ból przeszedł i mogła normalnie funkcjonować. I takich historii, że było jasne, jest więcej. Czasami mi się wydaje, że takie historie są więcej warte niż same te badania. Oczywiście jeśli badania wciąż pokazują słuszny kierunek i można oczywiście przekonać się samemu, wchodząc właśnie do sekcji komentarzy w tym filmiku melatonina versus nowotwory, bo wiele osób pisało tam o swoich doświadczeniach, że brało melatoninę i był ten niesamowity kontrast, że te osoby, które pisały, że brały melatoninę, przechodziły przez chemio czy radioterapię naprawdę dobrze i pisali, że różnego rodzaju inni pacjenci, którzy również przechodzili równolegle takie terapie,
mieli się absolutnie fatalnie. Powtarzałem wielokrotnie na kanale, że wąskim gardłem chemioterapii jest stan pacjenta. To znaczy, że nawet jeśli ta chemia będzie pomagać, to w momencie, w którym jest poddawany kolejnej sesji pacjent, to w pewnym momencie te skutki uboczne, neurotoksyczność, małopłytkowość, supresja ogólnie szpiku kostnego uzyskują taką skalę, że trzeba przerwać terapię i do następnych sesji pacjent musi się zregenerować, więc sama melatonina tutaj będzie bardzo ułatwiać to zadanie. Przejdźmy natomiast do samego zjawiska, bo to jest tak naprawdę cel tego filmiku a propos stanowiska lekarza, dowolnej specjalizacji a propos tego, że z całą pewnością coś nie działa, bo inaczej byłoby to wprowadzone, bo uważam, że to jest niesamowite stanowisko. Bertrand Russell, jeden z takich moich ulubionych filozofów nauki i matematyków, wpisał w The Triumph of Stupidity w 1933 roku, czyli Triumf Głupoty, następujące słowa. Podstawową przyczyną problemu jest to, że we współczesnym świecie głupi są niezachwianie pewni siebie, podczas gdy inteligentni są pełni wątpliwości. I mimo, że nie użyłbym tutaj oczywiście słowa głupi, ale ignoranci, wydaje mi się, jeśli byśmy zastąpili słowo głupi słowem ignoranci, to pasowałoby to w pełni do sytuacji. Dlaczego moim zdaniem trzeba mieć bardzo daleko idącą nieufność albo sceptyczność a propos tego, co mówią, bo żeby było jasne, nie tylko lekarze, ale również specjaliści dowolnej dziedziny, łącznie z dietetykami. Trzeba pamiętać, że ilość informacji, które istnieją w obiegu i szczególnie w internecie, jest tak olbrzymia, że absolutnie nie ma żadnych szans, żeby ktokolwiek dotarł do wszystkich tych informacji. Jest 100% szansa, że nikt nie posiada pełni wiedzy. Jeśli wychodzimy już z tego założenia, bym powiedział, oczywistego faktu, że nikt nie posiada pełni wiedzy, to innymi słowy, jesteśmy pewni, że każdy może się mylić. A jeśli każdy może się mylić, to uwaga, znowu bardzo logiczne, nie powinniśmy w pełni polegać na słowach dowolnej osoby. Nieważne, czy to jest profesor, czy to jest lekarz, czy to jest dietetyk, czy to jest naturopata, wróżka, zębuszka, czy ktokolwiek inny. Bardzo fajnym podejściem jest tak zwana triangulacja wiedzy, czyli takie trójkątowanie, tłumacząc to brutalnie, dosłownie. Mianowicie, jeśli taka osoba ma opinię negatywną, to oczywiście możemy to przyjąć, że to jest jedno stanowisko. No ale we współczesnym świecie, kiedy mamy dostęp jeszcze raz do praktycznie całej tej wiedzy poprzez internet i mamy nawet aplikacje sztucznej inteligencji, nie zajmuje dużo czasu, żeby weryfikować takie informacje wstępnie, bo żeby było jasne, jest całe mnóstwo różnego rodzaju zagadnień, które są na tyle złożone, że sztuczna inteligencja jak najbardziej jest w stanie się mylić. Sztuczna inteligencja niestety ma sporo ograniczeń, o których wiele osób zapomina. Kolejnym powodem jest to, że lekarze pracują dużo. Niektórzy pracują dużo, bo rzeczywiście pracują dużo. Innym razem mamy do czynienia z sytuacjami, o których ostatnio głośno, że mamy rzekome dyżury, które trwają 48 czy 72 godziny i to czasami w paru szpitalach. Natomiast faktem jest to, że na pewno dużo lekarzy pracuje wiele godzin. A to sprawia, że nie mogą się dokształcać. I moim zdaniem w tej całej dyskusji teraz i tych skandalach a propos czasu pracy czy też zarobków lekarzy, najpoważniejszym kłopotem jest właśnie czas pracy. Bo ja opowiadałem o tym filmiku, czym się różnią eksperci od amatorów. I tam opowiadałem, że eksperci mają lepiej uporządkowaną wiedzę, ale też lubią stawiać sobie wyzwania. Przyjmują na przykład coraz ciekawsze przypadki. Dokształcają się nieustannie. I lekarze dużo mówią o dokształcaniu się nieustannie, ale prawda jest taka, że lekarze, którzy dużo pracują, nie mają praktycznie żadnego czasu na dokształcanie się. Bo kiedy już kończą pracę, to po prostu są najzwyczajniej w świecie zmęczeni. I moje pytanie jest takie, jeśli mamy wiedzę, którą wynieśliśmy ze studiów, specjalizacji i mamy raz od wielkiego dzwonu konferencję czy szkolenie, które trzeba pamiętać, prawie zawsze jest sponsorowane przez różnego rodzaju koncerny farmaceutyczne, to jakie jest prawdopodobieństwo, że będziemy mówić o osobie, która rzeczywiście nieustannie się dokształca, nieustannie stara się poszerzać granice swojej wiedzy i tym samym możemy w pełni zaufać opinii takiej osoby. Moim zdaniem takich lekarzy i ogólnie mówiąc dietetyków, specjalistów jest niezmiernie mało. Bo trzeba pamiętać, że to nieustanne zdobywanie wiedzy jest czasochłonne, jest energochłonne i szczerze mówiąc często bardzo słabo wynagradzane. To znaczy, jeśli poświęcisz
już będąc lekarzem, dodatkowe 1000 godzin na zdobywanie kolejnej wiedzy, to nie jest tak, że te 1000 godzin przełoży się w jakikolwiek większy sposób na Twoje zarobki. Często, bym powiedział, przełożenie jest stosunkowo niewielkie. Innymi słowy, z praktycznego, pragmatycznego punktu widzenia bardzo ciężko jest uzasadnić spędzenie takiej ilości czasu i wydatkowanie takiej ilości energii, aby osiągnąć tak mało, przynajmniej z finansowego punktu widzenia. Kolejnym powodem jest tak zwany chomiczy kołowrotek wiedzy, czy klątwa chomiczego kołowrotku wiedzy. Ja wiele lat temu, wydaje mi się, że już może 5-6 lat temu, popełniłem taki artykuł, w którym właśnie nazwałem to zjawisko, które zaraz omówię, klątwą chomiczego kołowrotka wiedzy. No bo chomiki mają to do siebie, że one sobie tak biegają w kółeczko, tak, raz za razem robią setki tych pętli i moim zdaniem brakowało, przynajmniej te lata temu, określenia tego, co robi większość osób w większości branży, bo to już wykracza poza w ogóle medycynę, branże paramedyczne, to tyczy się praktycznie każdego zawodu. Jeśli mamy osobę, która będzie w kółko wykonywać non-stop te same zadania, będzie stykać się na przykład lekarz z tymi samymi przypadkami, to tkwi on właśnie w tym chomiczym kołowrotku wiedzy. Innymi słowy, wszystkie informacje, które będą powtarzane w tym kołowrotku, będą bardzo ładnie przyswajane. Może przypadki, z którymi się styka taki lekarz, będą już efektywnie rozwiązywane, no bo styczność jest taka, że człowiek automatycznie już zaczyna widzieć różnego rodzaju wzorce. Natomiast co się dzieje, kiedy przychodzi wiedza albo przypadki spoza tego chomiczego kołowrotka wiedzy? Następuje tak naprawdę nic. Bo ciężko jest powiązać jakieś fakty, ciężko jest sobie przypomnieć, bo nie były one używane, ciężko jest rozwiązywać takie, nazwijmy, zagadki. I to niestety jest kolejny powód, dla którego moim zdaniem trzeba zachowywać sceptyczność wobec stanowisk lekarzy i dietetyków i jeszcze raz jakichkolwiek specjalistów praktycznie z dowolnej dziedziny. Bo jeśli to nie są osoby, które regularnie się dokształcają, to znaczy, że one będą tkwić w tym kołowrotku i będą wyrzucać wiedzę najczęściej z tego kołowrotka. Wiedzę, z którą już mieli wcześniej styczność albo mają styczność z nią regularnie. Innym klasykiem jest po prostu ten błąd poznawczy z psychologii, błąd autorytetu. Czyli innymi słowy, samo to, że ktoś jest autorytetem, tak, bo można powiedzieć w porównaniu do przeciętnego pacjenta lekarz będzie mieć aurę autorytetu albo tym autorytetem jest. Natomiast samo bycie autorytetem, przynajmniej tytularnym, absolutnie nie będzie oznaczało, że to będzie wygrywać z merytoryką. Dlatego ja często polecam taki prosty test, że jeśli ktoś ma jakąś opinię, to możemy stosować taką metodę sokratejską i wgryzać się po prostu w argument. Czyli jeśli mamy radiologa, który mówi, że melatonina nie działa, to jest pytanie oczywiście dlaczego. Ignorujemy odpowiedzi, które brzmią bo nie działa. Tak? To znaczy, co na przykład mówi literatura. Tak? Czy ktoś jest w stanie przytoczyć takie badanie może? Bo to by rzeczywiście już oznaczało, że być może coś miał wspólnego z tą tematyką. Oczywiście jest tutaj dużo różnego rodzaju pułapek, to nie jest temat na ten filmik, tak, ktoś może zmyślać, ktoś może kłamać, żeby uratować twarz. Są to rzeczy, z którymi trzeba się liczyć. Wiele osób po prostu z punktu widzenia ego nie jest w stanie znieść, że pacjent poniekąd upokorzy go, tak? Bo będzie na przykład pokazywać, że ma wiedzę, której lekarz nie ma, albo będzie zadawać pytania, na które lekarz nie ma odpowiedzi. Kolejnym kłopotem są procedury. Lekarze są bardzo mocno ograniczeni procedurami i kiedy próbują wyjść za ramy procedur, niezależnie od swoich intencji, to często po prostu ponoszą tego konsekwencje, między innymi jeśli chodzi o sądy lekarskie. Przecież jeśli ktoś śledzi tą branżę, to widać to niesamowicie wyraźnie. Do tej pory trwają rozprawy wielu lekarzy, którzy bardzo słusznie powiedzieli za czasów covidowych, że nie można powiedzieć, że te szczepionki są bezpieczne i oni nie będą ich zalecać pacjentom. No i co się stało? No, byli i są prześladowani, bo ciężko używać innego słowa. Był kasus niedawno jakiejś pani doktor, nie pamiętam niestety imienia i nazwiska, ale pewnie znajdziecie szybko i mi podacie w komentarzach, która była lekarką i stosowała m.in. homeopatię. Już niezależnie od tego, czy ktoś uważa, że ona może być skuteczna, ta homeopatia, czy nie, to wiadomo, że jeśli chodzi o historię jej leczenia, pacjenci byli bardzo zadowoleni, leczyła już któreś pokolenie pacjentów, była bardzo skuteczna w swojej pracy i
nagle nadszedł sąd lekarski i stwierdził, że nie, to jest bzdura, że ona robi krzywdę pacjentom, że to po prostu urąga statusowi lekarza i wydaje mi się, że to się skończyło tym, że ona w końcu zrzekła się prawa wykonywania zawodu. I niestety mi z tym kojarzy się ten zawód. Wiele osób z Was pytało się, czemu nie pójdę na studia lekarskie, jeśli to mnie tak interesuje. To jest jeden z wielu powodów. Po pierwsze, nie ma absolutnie żadnych informacji, których nie byłbym w stanie zdobyć samodzielnie, które są nauczane na studiach medycznych. Co więcej, informacje, które ja zdobywam, pochodzą z nowszych badań, więc mam prawie 100% gwarancji, że wiedza, którą ja zdobywam, jest po prostu dużo aktualniejsza niż często to, co jest uczone z przestarzałych podręczników. No ale dużo ważniejszym powodem są właśnie te ograniczenia, bo ja nie czuję się nimi skrępowany. Wiele osób, zauważyłem, odczuwa olbrzymi dysonans, przynajmniej początkowo oglądając ten kanał. Bo jak mogę mówić na przykład pozytywnie o lekach? Przecież leki są B. Wiele osób ma to przekonanie, że o kurde, to leki to one zawsze szkodzą. Jak możesz mówić pozytywnie na przykład o inhibitorach SGLT2, czyli inhibitorach PDE5? Tak, to jest po prostu urąga temu stanowisku, a ja nie mam stanowiska. Ja idę tam, gdzie jest skuteczność. Jeśli są różnego rodzaju terapie naturalne, które są skuteczne, to będę je polecać i będę je omawiać na kanale. Jeśli są leki, które są fajne i skuteczne, szczególnie na tle innych leków, to będę je omawiać na kanale. Ja nie muszę się czuć absolutnie czymkolwiek skrępowany. A lekarze niestety mają prikaz z góry, że no właśnie, mamy tutaj standardy leczenia i nie możesz tak naprawdę, to jest to prawo niepisane, wykraczać poza nie, bo możesz ponieść konsekwencje. Ja mam takie powiedzenie, które czasami uskuteczniam, nie pamiętam, czy mówiłem je w jakimś filmiku, takie hasło, które sobie wymyśliłem, że jest nauka, o jakiej nauce się nie śniło. I to powiedzonko przekazuje, że nawet wśród ludzi nauki, którzy przynajmniej przedstawiają się jako tacy ludzie, lekarze, między innymi różnego rodzaju profesorowie, doktorzy habilitowani, jest wiedza, o której nie mają pojęcia. I dlatego moim zdaniem zawsze warto zachować czujność, uważność, oczy szeroko otwarte, jeśli chodzi o różnego rodzaju sposoby leczenia schorzeń, na które się cierpi, albo na które cierpią nasi bliscy. Bo właśnie jest nauka, o jakiej nauce się nie śniło. Literatura jest olbrzymia, jest mnóstwo terapii, często z minimalnymi skutkami ubocznymi, które warto wypróbować, które moim zdaniem grzech jest nie wypróbować. I nie należy po prostu bezkrytycznie polegać na czymkolwiek słowie. Jeszcze raz nieważne, czy to jest lekarz, dietetyk, naturopata, wróżka, zębuszka, czy ktokolwiek inny. Na koniec, wydaje mi się, że ta świadomość wśród pacjentów drastycznie rośnie. I szczególnie właśnie był instrumentalny, użyteczny, jeśli chodzi o ten cel, internet. I kanały różnego rodzaju, czy strony różnego rodzaju, ale przede wszystkim kanały, bo one jednak częściej przyciągają więcej osób. Że rośnie świadomość różnego rodzaju alternatywnych podejść. I alternatywnych nie w sensie, że to jest bzdura, tylko to nie jest promowane przez podejście mainstreamowe, medyczne czy dietetyczne. Już widziałem niezliczone komentarze, gdzie pisaliście mi, że lekarz mówił coś, a wy potrafiliście rzucać różnego rodzaju badaniami, metaanalizami i tak naprawdę przygasić tą, bym powiedział, iluzoryczną pewność siebie danego lekarza i po prostu rezygnował. I moim zdaniem oczywiście nie warto absolutnie antagonizować osób, do których przychodzimy na leczenie, bo nikomu to nie służy. Ale to nie znaczy, że trzeba bezkrytycznie jeszcze raz przyjmować absolutnie dowolne stanowisko takiej osoby, bo może się to często źle skończyć również. To jest oczywiście moja opinia. Dajcie mi znać, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie, jakie macie stanowisko a propos tego, co mówią do Was specjaliści medycyny czy paramedycyny. Przypominam, dietetyka jest kwalifikowana przynajmniej jeśli chodzi o Urząd Skarbowy jako paramedycyna. No właśnie, jakie macie do tego podejście? Dajcie mi znać. Ja klasycznie polecam wszystkie swoje flagowe kursy, Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, jeśli chodzi o tą drugą część mojej działalności, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka z dowolnej rodziny języków, aby przestać non-stop wydawać pieniądze na różnego rodzaju aplikacje, podręczniki, szkoły językowe, korepetycje i tym podobne. Kurs Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, gdzie z kolei pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak skutecznie zapamiętywać informacje, tworzyć ich głębokie zrozumienie
teorii i wdrażać te suche informacje w praktyce. Idealne dla uczniów, studentów, osób, które chcą zmienić pracę, osób, które kochają swoją pracę, ale potrzebują dodatkowych umiejętności, żeby dostać awans. I entuzjastów nauki, takich jak ja, którzy chcą zapamiętywać jak najwięcej z tego, co czytają i słuchają. I z racji tego, że jestem również trychologiem kosmetycznym, kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak samodzielnie można zatrzymywać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów, jak diagnozować łysienie telogenowe, czyli tak zwane telogenowe wypadanie włosów, bo to jest lepsza nazwa, i tym samym zatrzymywać ten stan, kiedy te włosy wypadają garściami. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby mieli spędzić czas również po wysłuchaniu filmika. W pierwszym komentarzu również jest artykuł najnowszy o pamięci na mojej stronie oraz link do newslettera Kroniki Ciała i Umysłu. Raz w tygodniu wypuszczam taki newsletter, bardzo szeroki, gdzie omawiam różnego rodzaju tematy pamięciowe i medyczne, około medyczne. Również w komentarzu znajdziesz literaturę naukową, na którą się powoływałem w tym odcinku. W sekcji z kolei z opisem znajdziesz linki zniżkowe do partnerów kanału. Są to m.in. firma Mitowe, która sprzedaje lampy na światło czerwone i bliskiej podczerwieni terapeutyczne, wysokopolifenolowa oliwa z oliwek firmy Numa, gdzie każda partia jest badana i podpięty jest certyfikat, można na butelce sprawdzić badania jakościowe, biochemiczne danej partii. Firmy suplementacyjne Musclezone i Alines. Tam znajdziesz te kody zniżkowe i one będą aktywne przy każdym zakupie. Zawsze powtarzam, to najprostszy sposób wsparcia kanału, bo wtedy ty płacisz mniej, a ja dostaję jakiś niewielki ułamek tej kwoty zakupu w ramach współpracy. I na koniec, jeśli podobają Ci się informacje, które wymieniam w tym filmiku, można ściągnąć je w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych do tego odcinka i ponad 200 poprzednich. Opcja ta jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie i można nawet zapisać się na 1 miesiąc, jeśli ktoś ma ochotę. Dodatkowo dla patronów jest dostępne osobne forum, gdzie można mi zadawać pytania, i sekcja badanie tygodnia, gdzie dodatkowo raz w tygodniu omawiam szczegółowo najciekawsze badanie danego tygodnia razem z tym, jak często można je użyć, bo to są bardzo często badania praktyczne. Dzięki jeszcze raz za wysłanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.